Piękny, kultowy magnetofon CTF 1000 z ferytową głowicą. Jest to magnetofon trzygłowicowy. Ponoć dużo lepiej grający od serii Blueline, czyli CTF 1250 i aktualnie ten magnetofon jest dużo droższy od serii 1250. Kupienie takiego magnetofonu w stanie idealnym jest praktycznie niemożliwe. Również ten nie jest w stanie idealnym, jest uszkodzony. Natomiast jest w stanie idealnym pod kątem wizualnym, ponieważ nie ma praktycznie ani jednej rysy. Po włączeniu play kręci taśmą, ale nie działa licznik, co powoduje to, że autostop automatycznie robi stop. Natomiast jest to kaseta nagrana, ale nie działają wskaźniki. W związku z tym na pewno ma problemy z odczytem. Jeśli chodzi o przewijanie, też już jest tu mały problem. Coś tam hurgocze w środku, ale nie przewija. Tyle, co mogę tak na tą chwilę sprawdzić. Magnetofon praktycznie był nigdy nie dotykany. Tak mi się przynajmniej wydaje, już do niego zaglądałem. Jest pełny brudu, kurzu, starego, nieprzyjemnego zapachu. Całość będę usiłował odnowić. Dysponuję już jakąś dodatkową wiedzą na temat magnetofonów. Mam zestaw specjalnych, oryginalnych kaset serwisowych. Mam miernik do pomiaru nierównomierności obrotów i mając tego typu narzędzia potrzebne do kalibracji, mogę przystąpić do pełnego odnowienia tego magnetofonu. Zajmie mi to, szacuję, około 40 roboczogodzin. Teraz rozłożę i zobaczymy, jak ta piękna maszyna jest skonstruowana. Przyznam się, że nie analizowałem instrukcji serwisowej. Nie znam kompletnie topologii tego urządzenia. Będzie to może czwarty magnetofon w historii, który będę usiłował zreanimować. Na pierwszy rzut oka można przyjąć, że ta dolna część to jest sterowanie mechanizmu, transformator sieciowy, blok zasilacza, no a tutaj to nie mam kompletnie pojęcia, która płytka do czego służy. Magnetofon ma taką funkcję jak regulację obrotów, tak jak stosowana jest funkcja chyba pitch w gramofonach. Minimalny zakres regulacji obrotów i jako magnetofon trzygłowicowy ma generator 400 Hz. Służy to do kalibracji wstępnej kaset, na których będziemy robili zapis. W związku z tym prawdopodobnie któreś z tych płytek, tu mamy 4 identyczne płytki, to będzie generator tych 400 Hz, zapewne dla kanału lewego, prawego. Nie wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Jak można zauważyć, magnetofon jest dość mocno brudny, zakurzony, ale wygląda na to, że nie było w nim nic dotykane. Tu mamy widok z drugiej strony. Potencjometry firmy Noble, tak przynajmniej wyglądają. Wskaźniki wychyłowe z wbudowanymi wewnątrz żarówkami do podświetlenia. Tu, tak jak już powiedziałem, jest ta płytka sterowania mechanizmem. Mechanizm jest sterowany przy pomocy elektromagnesów. Tu jest, widzę, jeden, drugi i tu jest taki bardzo, bardzo duży pod spodem elektromagnes. I są dwa silniki. To jest pewnie silnik do napędzania dwóch kapsztanów, bo to jest dual kapsztan. I tu mamy silnik prawdopodobnie do przewijania. I tutaj widać jedno koło zamachowe i tam pewnie gdzieś jest dalej drugie koło zamachowe, troszeczkę niżej. Dokładnie. I tu w tym miejscu jest potencjometr właśnie do regulacji obrotów, a tu jest płytka też do regulacji obrotów tego silnika. Silnik nie ma wbudowanego stabilizatora, ale prawdopodobnie ma taki pierścień magnetyczny do regulacji precyzyjnych obrotów, taki tacho tak zwane. Tutaj jest w środku wbudowany, ponieważ z silnika chyba wychodzą 4 albo 5 przewodów. Tu jest jakiś pewnie generator, oscylator. Tu mamy licznik. Licznik jest połączony z mechanizmem dwoma paskami. Ja już tu wcześniej zaglądałem i ten pasek się ślizga, przez co licznik nie pracuje. Tu pewnie jest jakiś halotron lub nie, to jeszcze wtedy halotronów pewnie nie znano. To może być na przykład kontaktron, o, w tym miejscu. I jak on nie działa, to automatycznie autostop wyrzuca. I tak właśnie dlatego on nie funkcjonuje. Ze względu na to, że tu mamy silnik prawdopodobnie do przywiezienia, mówię wszystko prawdopodobnie, ponieważ dopiero okaże się, jak tą mechanikę rozmontuję. I ten silnik ma tam jakiś pewnie może idler, może jakiś dodatkowy pasek. Coś jest uszkodzone, pewnie ze starości i dlatego nie ma możliwości przewijania. Magnetofon ma zasilanie uniwersalne od 100 do 240 V. Tutaj znajdują się przełączniki, pewnie jeszcze będzie w środku mechanizmu więcej takich różnych przełączników.
Jeden z nich służy do rozpoznawania rodzaju taśmy, na pewno jeden jest do zabezpieczenia przed nagrywaniem. Kolejny pewnie sprawdza, czy w ogóle jest kaseta w środek wmontowana, ponieważ jak nie mamy kasety, to silniki nie pracują. Całość do mycia, do rozmontowania, mechanika do naprawy. Wszystkie prawdopodobnie kondensatory elektrolityczne będą wymienione na nowe. Wyczyszczone przełączniki, komplet nowych pasków, rolki dociskowe, obejrzę w jakim są stanie, wyglądają na bardzo, bardzo dobre. Głowica ferytowa w środku nietknięta i tu mamy do czyszczenia te 3 dwuosiowe czy współosiowe potencjometry. Włącznik sieciowy w tym miejscu również do wyczyszczenia. Pracy będzie bardzo, bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że jest tutaj ogromna ilość potencjometrów do regulacji, więc czas poświęcony na kalibrację i testy również będzie bardzo długi. Natomiast na pewno z mechaniką zejdzie również wiele, wiele godzin pracy, ponieważ do wymiany na 100% są łożyska kapsztanów. Dlatego, że jak się weźmie palcem ośki od kapsztanów, to te ośki od kapsztanów mają wyczuwalne, bardzo duże tutaj luzy, aż to wszystko puka. Oczywiście mamy jeszcze osiowy luz w ten sposób, ale to nie ma większego znaczenia. Interesuje nas luz góra-dół przede wszystkim, ponieważ jest docisk rolki od spodu i przez to, że jest docisk rolki cały czas w jednym miejscu, wycina się w łożysku jajo. Co możemy osiągnąć, wymieniając łożyska silnika ślizgowe i wymieniając 2 łożyska kapsztana, które mają w tej chwili luzy na boki i luzy góra-dół? Przede wszystkim to, że będzie dużo lepsze prowadzenie czy równomierność obrotów. Takie łożyska się wycierają. Są to tulejki samosmarujące z brązu. Ten brąz ze starym olejem, który jest też w tych tulejkach, i opiłkami z osi zaczyna się tam wszystko to zacierać. Po dłuższym czasie pracy magnetofonu obroty zaczynają falować. Nieraz są to bardzo duże problemy z falowaniem obrotów, a nieraz możemy tego nawet w ogóle nie usłyszeć, ale na dobrym mierniku do pomiaru nierównomierności obrotów wszystko od razu można zauważyć. Do tego służą odpowiednie specjalistyczne taśmy testowe. Mam 2 takie taśmy. Jedna jest chyba firmy TIG, druga jest firmy Panasonic. Jedna to jest 3 kHz, a druga 3,15 kHz. I to są takie 2 standardowe taśmy do testowania nierównomierności obrotu. I to, jak można zauważyć, mamy głowicę ferytową. Są to w sumie 3 głowice. To jest głowica kasująca, nagrywająca i odczytująca. Tak to się przedstawia. Rolki dociskowe na łożyskowaniu stulejek ze spieków brązu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wykonana mechanika. Magnetofon dość ciężki, taki bym powiedział toporny. Przyciski wykonane z aluminium. Wszystko jest tutaj praktycznie aluminiowe. Gałki również. Nie ma praktycznie grama plastiku. Tu mamy właśnie ten potencjometr do regulacji prędkości obrotowej. No i oczywiście w pozycji środkowej obroty muszą być idealnie ustawione na 4,76 cm na sekundę. W tym miejscu jeszcze mamy taki chyba kołek, że w momencie, kiedy go naciskamy, wkładając taśmę, uruchamiamy silnik. O. I silnik zaczyna pracować. I to od razu można zauważyć, że w momencie, czy usłyszeć w momencie włączenia silnika następuje taki dziwny świst i to jest związane z tym, że się ślizga pasek od głównego silnika. O, w momencie, kiedy pasek się przestał ślizgać, te 2 koła zamachowe nabrały odpowiedniej prędkości, już jest kompletnie cicha praca. Mostek z głowicami pracuje bardzo ładnie. Przystępuję do demontażu panela przedniego. Magnetofon jest dość skomplikowany, więc czas jego naprawy będzie bardzo długi. Co się z tym wiąże, to będzie to prawdopodobnie film, który będzie się składał z kilku części. Oj, gałki mocno siedzą, ale to bardzo dobrze. Ciekawe rozwiązanie, dość pomocne. Jeżeli ustawimy jakiś poziom i ten poziom nam odpowiada dla danej kasety, to tu możemy go zaznaczyć za pomocą takiego ruchomego znacznika.
Nie wiem, jak ten znacznik schodzi, ale... Aha, znacznik nie schodzi, więc jest to prawdopodobnie część składowa panela przedniego. Parę śrubek i panel przedni będzie zdemontowany. Aha. Nieodpowiednie narzędzie do odpowiedniej czynności. Bardzo mi się ten model podoba. Naprawdę szacun. Jest pięknie skonstruowany. Ciekawe, czy po odkręceniu tych 6 śrubek panel przedni łatwo odejdzie od reszty zespołu. Pewnie wyjdzie razem ze wskaźnikami. O, pięknie. Bardzo ładny, bez ryski. Całość do mycia. Tak jak tutaj można zauważyć, te pierścienie są zabezpieczone takim też również pierścieniem ze stali sprężynującej, więc one siedzą bardzo mocno i porządnie. Teraz trzeba zdemontować poszczególne elementy nasadek, gałek. Takie podstawowe czynności. No i tego oczywiście się nie da zdjąć, ponieważ jest to reset od licznika. Wskaźniki trzeba odlutować, ponieważ całość będzie umyta, więc to są te dwa kluczowe elementy, które zawsze trzeba zdemontować przed myciem urządzenia. Jeszcze jedna rzecz, której nie zauważyłem, ale tu mamy żarówkę, która powinna świecić, podświetlać oczko w kasecie, jednak zapewne jest uszkodzona, ponieważ nie zauważyłem, żeby dawała jakiekolwiek światło. Flizelina przyklejona. Szykuje się niezła jadka z tym magnetofonem. Tu można od spodu odkręcić pokrywę, która ogranicza dostęp do elektroniki. Wiem, że pakuje się w ciężkie i trudne zadanie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że jeżeli sobie nie poradzę z kalibracją, to magnetofon już po takim remoncie mechaniki i elektroniki zostanie przekazany w dobre ręce do osoby, która ma wieloletnie doświadczenie w tym temacie i dysponuje też odpowiednimi narzędziami pomiarowymi, aby wykonać wszelkie kalibracje. Tutaj w tych modelach Pioniera z lat 70. jest nieduża ilość złączek, natomiast jest bardzo dużo owijanych połączeń. I te połączenia owijane niestety trzeba poodwijać, następnie później troszkę zawinąć i polutować. Jak widzimy, jest tutaj dość sporo okablowania, żeby dostać się do tych płytek. Płytki są nie na złączach, tylko są wlutowane w płytę główną. Trzeba je wszystkie wylutować, żeby przeprowadzić ich naprawę. Tak samo wskaźniki również trzeba odlutować. Wiąże się to ze zrobieniem dużej ilości zdjęć. Zdjęcie oczywiście wypadałoby zapisać na co najmniej 2 nośnikach, żeby nie było problemów później w razie utraty zdjęć z jednego nośnika z odtworzeniem tego, co się tutaj rozmontowało, ponieważ w instrukcji serwisowej takich informacji nie ma, gdzie który kabelek był przyklejony czy przylutowany. Natomiast występują również instrukcje serwisowe takie do niektórych urządzeń, gdzie jest podana cała topologia z rysunkami, jaki kolorek kabelka do którego elementu powinien być przyczepiony. Część oczywiście mamy tutaj na złączkach, więc to jest zrozumiałe i łatwe do demontażu, szczególnie chyba chodzi o mechanizm, ponieważ tu mamy następną partię przewodów i też jest tutaj jakaś złączka zastosowana. Złączki są kodowane, także inaczej te złączki nie zamontujemy w drugą stronę. No to trzeba przystąpić na początek do odlutowania wskaźników, następnie demontażu zespołu mechanizmu. Wskaźniki wymontowane, zajęło to dość sporo czasu, ponieważ mamy tutaj połączenia owijane. Cynę odciągam czy odsysam za pomocą tasiemki do oczyszczania. Następnie trzeba te wszystkie drociki delikatnie poodwijać i zdemontować wskaźniki. Teraz kolejny etap, ponieważ dalej ten magnetofon jest dosyć ciężki, a tu mamy największy ciężar, czyli mechanizm. Podejmę próbę zdemontowania
samego mechanizmu. Część przewodów do mechanizmu jest na wtyczkach przygotowane do demontażu, ale część na przykład tych przewodów tutaj zasilających elektromagnesy czy coś w tym stylu, przewody pewnie od głowic gdzieś tu były ekranowane i te przewody są chyba na zasadzie połączeń owijanych. Tu mamy jakiś przewód i to jest chyba od głowicy kasującej, bo jest tutaj generator. Myślę, że pół godziny i mechanikę powinienem wymontować. Na razie zdemontuję cały osprzęt, włącznik sieciowy, ten potencjometr do prędkości, licznik, tak żeby miał tutaj dość dużo miejsca do dyspozycji w celu zdemontowania kompletnego napędu. Troszkę to niestety brudne, ale tak jak stoi, no nie mogę włożyć tego do mycia. Parę śrubek, tak w cudzysłowie te parę śrubek, ale tak naprawdę to jest tego dosyć dużo. Staram się wszystko rozmontować maksymalnie na kawałki, tak żeby każdy element później był dokładnie wymyty. Panel przedni jest bardzo czysty, nie nosi żadnych śladów brudu, natomiast wewnątrz urządzenia już jest całkowicie inaczej. I następny jakiś czas na zdemontowanie. Zacznę tak naprawdę od serwisu mechanizmu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie najsensowniejsze rozwiązanie. I przy okazji robię sporo różnego rodzaju zdjęć z różnych ujęć, nieraz kilkukrotnie to samo miejsce z różnych ujęć, żeby później nie było problemu z pomyleniem okablowania. Powoli rozpruwam. Mechanizm już się tutaj rusza, wychodzi razem z zespołem licznika. To jest element całkowicie oddzielny, ten zespół przycisków. Mamy jakieś sprężynki takie, żeby to wszystko nie latało i było całkiem niezłe. Pod tym mechanizmem mamy przełączniki typu isostat, które właśnie służą do sterowania elektromagnesami. Natomiast całe sterowanie, czyli silniki, elektromagnesy, to wszystko jest na dwóch złączkach zrobione, ale okablowanie od głowic trzeba odlutować. Tu mamy wiązkę okablowania od głowic, które jest tutaj przylutowane do płyty głównej i tu mamy jeszcze dwa przewody w ekranie też od głowic i to trzeba rozlutować. Cała mechanika po odlutowaniu przewodów od głowic wyjdzie jako cały zespół. Teraz walka z tymi kabelkami. Oczywiście kabelki jeszcze trzeba oznaczyć, chociaż nawet mają paski. Tu mamy na przykład żółty z czarnym, tu mamy żółty z zielonym. Porobić odpowiednie zdjęcia i wtedy będzie łatwiej to zmontować. I następne, myślę, 20 minut, pół godziny, żeby to wszystko ładnie porozlutowywać, ponieważ to są przewody typu linka, niecynowane, więc one są i owinięte tutaj na kołkach plus przylutowane. I wyrwałem chwasta. Jak to jest skonstruowane? No, myślę, że waży z 1,5 kg, jak nie więcej. Tu mamy dwa dość duże koła zamachowe. Mostek z głowicami. Tak to się prezentuje. Tutaj są przełączniczki kontrolujące. To jest chyba od tego, czy mamy taśmę nagraną, czy nie. Tu jest przełącznik, czy to jest chrom, czy żelazo. O, a tu jest taki, który nie do końca działa. Nie chce do końca odbijać. To jest ten, który kontroluje, czy mamy taśmę włożoną, czy nie. No i tu jest to wszystko do poprawy. Całość jest bardzo, bardzo brudna. Całość jest kompletnie żółta, łącznie oczywiście z wnętrzem magnetofonu, ponieważ sprzęt jest, jak się da zauważyć, po osobie jakiejś, czy tam po użytkowniku, który dość mocno palił. Więc wszystko będzie do umycia, a umycie nie jest tutaj takie proste. W sumie dość łatwo się to wymontuje. Cały mechanizm to mamy chyba 5 śrubek. Dwie od spodu, dwie z frontu i jedna tutaj do licznika. To, co trzeba odlutować, to zespół tych przewodów od głowic. Tu mamy 3, prawdopodobnie jest to kanał lewy, prawy i kasująca i tu będzie prawdopodobnie odczytująca albo nagrywająca, nie wiem, nieistotne w sumie jest to w tej chwili. Teraz dopiero zacznie się fajna praca z mechaniką. Bardzo lubię robić mechanizmy, więc mogę to rozkładać w ciemno praktycznie i myślę, że ze złożeniem nie będzie większego problemu. Całość do
czyszczenia, smary nawet miękkie, nic tutaj się nie dzieje. Tu będą do wymiany te łożyska kapsztanów. Te przełączniki będzie trzeba rozmontować, oczywiście w środku je wyczyścić. Całość pójdzie do mycia, oczywiście już po kompleksowym rozmontowaniu. Teraz jestem ciekawy, czy mamy tu halotron, czy mamy tu kontaktron, ale sądząc po tym, że do czujnika obrotów licznika są 3 przewody, więc już zastosowano nowszą technologię, czyli czujnik Hala. Także można teraz przystąpić do rozkładania mechanizmu, a może najpierw umycie tego, bo to jednak powiem, że śmierdzi. Po prostu, co tu mówić, śmierdzi. Ręce śmierdzą, to śmierdzi brudem, syfem, więc może to umyć, żebym w warsztacie nie miał jakiegoś smrodu, tak zwanego smrodu vintage. Tutaj jak widzicie jest wielki elektromagnes, to jest ten elektromagnes, który prawdopodobnie on właśnie podnosi mostek z głowicami. Wszystko będzie trzeba zdemontować. Czasami na przykład w niektórych magnetofonach, chyba w Telefunkenie, wewnątrz elektromagnesu jest pianka, która powoduje to, że ma cicho pracować elektromagnes i te pianki są już sparciałe, zniszczone. Także każdy czpień elektromagnesu trzeba wyjąć, wyczyścić. Na przykład w jakimś gramofonie Technicsa czpień był smarowany i smar skawalił się, przez to był taki efekt, że ten elektromagnes nie pracował płynnie, blokował się i gramofon również źle działał. Tu jest ten potencjometr do regulacji prędkości obrotowej. Taki wygląda na standardowy potencjometr balansu. Silniki pewnie trzeba będzie całkowicie rozmontować, jeden i drugi, wyczyścić komutatory, przeczyścić szczotki i prawdopodobnie wymienić w nich łożyska ślizgowe. Nie wiem jak w tym, bo tu nie ma dostępu, żeby te łożyska sprawdzić, ale jak się to wszystko rozmontuje, to będzie wiadomo. A w sumie można to zrobić praktycznie od razu. Dostęp do silnika jest dość łatwy. Coś tutaj chyba jednak jeszcze trzyma. Aha, no to nie jest łatwy niestety dostęp do silnika. Myślałem, że tu jest tak, że można to odłączyć, ale ten kawałek blachy w trójkątnej jest połączony z tą, więc żeby dostać się do silnika, trzeba zdemontować cały ten zespół z elektromagnesem, z płytką regulacji obrotów. Działam dalej. Na razie trzeba zrobić dużą ilość zdjęć i to wszystko powoli rozkładać. Tak powoli poznaję konstrukcję tego mechanizmu. Ten pasek to już skończył swój żywot. Kompletnie jest odkształcony i twardy, zero jakiejkolwiek elastyczności, więc odpada. Tutaj kolejny, no jest elastyczny, ale jest brudny i pewnie trochę rozciągnięty. Dość nietypowy pasek mamy tutaj, jeśli chodzi o silniki, ponieważ jest bardzo szeroki, to jest około 5 mm. No i tu najgorsza kwestia, tego się obawiałem, co się będzie wiązało z dużym nakładem pracy. Mamy duży luz na panewce silnika, wręcz chodzi na boki, w każdą stronę. W związku z tym nawet skrzypi, normalnie skrzypi jak się nim kręci. Więc ten silnik jest do kapitalnego remontu. Nie wiem jeszcze jak z tym silnikiem do dowijania. Zaraz to wszystko do końca rozmontuję. Tu jeszcze trzeba będzie się do tego dostać. Wszystko później nasmarować, tu gdzie oczywiście trzeba, bo nie wszystko możemy dowolnie smarować. No całkiem w sumie prosta konstrukcja. Troszkę drutów, troszkę przewodów. No to wyciągamy. Chodzi na boki, normalnie lata. Puka. Szczególnie nie to łożysko wewnętrzne, tylko to zewnętrzne, gdzie jest normalnie puka. Więc to już jest do wymiany. Ten kapsztan, znaczy to łożyskowanie. O. Tu jeszcze trzeba pamiętać o takiej uziemiającej podkładce. A może to tak zrobię, bo tu mamy jeszcze podkładkę grafitową plus ten uziemiający element. Może nie tak uziemiający, ponieważ on jest izolowany z dwóch stron, ale pewnie też właśnie jakąś antystatykę tworzy, robi. I tu mamy paseczek. Paseczek, no jeszcze w sumie niezły. On myślę, że
może przetrwać, bo jest elastyczny, nie jest sparciały, jest bardzo dobry, tylko ze względu na to, że jest pokryty tym całym brudem. Również tutaj ten element mosiężny też jest brudny i dlatego się ten pasek może ślizgać. Koła zamachowe również oblepione. Myślę, że jak to się wszystko wymyje, to ten stary, oryginalny pasek, skoro tyle lat przetrwał, to będzie na pewno lepszy niż te dzisiaj produkowane. Tu mamy drugie koło, tu trzeba uważać na jedną rzecz. Tu mamy takie plastikowe podkładki, dość istotne. Trzeba o nich pamiętać, żeby ich nie stracić. I kolejny kółko i tu jest podkładka plastikowa. Zdejmę i zakładamy. O. Ośki bardzo ładne. Nie widać tutaj śladu. No, troszkę pod światło widać, że są tutaj w tym miejscu trochę podrapane. No, są podrapane wiadomo od czego, od pracy w tych łożyskach. I tu mamy silnik do przewijania. Dopiero po rozbiórce będzie wiadomo, dlaczego to wszystko nie przewijało. Pewnie może być, że ten idler jest albo zniszczony w tym miejscu, albo brudny. Ok, no to kręcimy dalej 3 śrubki i będziemy mieli dostęp do drugiego silnika. To są troszkę śrubki mniejsze, to będzie jakieś 2,5 mm śrubka. Te śrubki, żeby nie zaginęły, od razu wkręcę to na razie na miejsce. Tu jest guma. Ta guma wygląda na wyciętą, więc może być trochę problem. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zrobić nowej w tym miejscu, na tym wałku od silnika. Tu jest, tak, dokładnie, tu się wszystko wyślizgało. Można zacząć kolejne rozkładanie. Tu mamy te 2 słupki, na których są łożyska ślizgowe z brązu. To są ze spieków brązu. Do zdemontowania oba identyczne. Będzie oczywiście łatwiej je wymienić, jeżeli będziemy mieli te elementy poza korpusem mechanizmu. O, mamy taki efekt dźwiękowy. Ja później po rozebraniu tego, po wymyciu, będę to wszystko składał na specjalny smar tłumiący o odpowiedniej lepkości, żeby za bardzo nie hamował, ale żeby to wszystko pracowało całkowicie, praktycznie bezszelestnie. Każdy taki element, który ma tu jakikolwiek ruch, później ośka będzie posmarowana minimalną ilością odpowiedniego smaru. I to jeszcze wymontuję słupki od kół zamachowych. I tu mamy te winne łożyska ślizgowe. No jest tutaj luz, jakby nie było, nie powinno tego być. Na tym jest dużo mniejszy. Na tym dużo większy. Okaże się, jakie to są wymiary. Jak nie będę miał takiego wymiaru i będę musiał dorabiać całe te nowe tulejki, to wymienię tylko te najważniejsze. Zrobię to troszeczkę prostszą technologią. Wszystko ładnie pracuje. Jednak później ten stary smar, opiłki, to wszystko zaczyna po pewnym czasie się nagrzewać. Źle pracuje i powoduje falowanie obrotu. Na internecie są takie dyskusje poruszane, że po co to remontować, bo taki magnetofon i tak nie będzie działał dobrze po remoncie i tak dalej. No, myślę, że jeżeli serwis przeprowadzony jest tylko na zasadzie wymiany pasków, jakimś tam lekkim czyszczeniu, bez wymiany właśnie łożysk i tak dalej, bez wymiany kondensatorów, bez odpowiedniej kalibracji, to później właśnie takie efekty możemy mieć, że jak magnetofon dłużej postoi, to coś się dzieje. Ewentualnie jak na przykład gra dłużej, jak tam ileś czasu, to też się zaczynają różne dziwne pojawiać symptomy niepożądane. Takie śrubki, tak żeby nie pomylić, wkręcę, one niczemu nie będą tutaj przeszkadzały. Najłatwiej się rozkłada, w drugą stronę wychodzi troszeczkę gorzej.
Rolki dociskowe w tym urządzeniu są dosyć nietypowe, ponieważ są bardzo małe. Mają bardzo małą ilość gumy, jeśli chodzi o grubość tej gumy na tych rolkach. Rolki są na łożyskach ślizgowych z brązu, ze stopu brązu. Ta rolka dość ciężko pracuje. Prawdopodobnie był jakiś smar albo się przytarła. Nie jest taka hiperluźna. Tutaj z tą rolką mamy jeszcze prowadzenie taśmy. Tu jest specjalne nacięcie do prowadzenia taśmy w tym miejscu. I obie te rolki, może nie obie, ale tak, ta nie, ale ta rolka, ze względu na to, że tu mamy prowadzenie taśmy, jest regulowana tą śrubą. Teraz, żeby tą rolkę wyczyścić, trzeba odkręcić tą śrubkę. Aby ustawić taką rolkę idealnie tutaj w osi z głowicą, trzeba użyć specjalnego szablonu, który się tutaj wkłada i ustawia to z bardzo dużą precyzją, ponieważ tu mamy regulację na śrubie i to jest sprężyna. Musi być to bardzo, bardzo dokładnie ustawione. Tego się nie da ustawić tak po prostu na oko. To już wymaga specjalistycznych narzędzi. Całość będzie do rozmontowania. Ten mostek, wszystkie tutaj te ośki, tulejki do czyszczenia, smarowania. Rolki do czyszczenia chyba wyglądają na to, że zostaną oryginalne, bo są w bardzo, bardzo dobrym stanie. Te przełączniki również, one powinny się dać rozłożyć. Co prawda są nitowane, skręcane na śrubki, ale można je spokojnie rozmontować i wyczyścić. Jeszcze sprawdzę omomierzem, jak one wyglądają w środku, jakie mają oporności, ale myślę, że i tak tego nie mogę pominąć, żeby ten magnetofon działał długo i bezawaryjnie. Tutaj, jak już wcześniej mówiłem, mamy sprzęgła. Te sprzęgła trzeba sprawdzić. Mam dwie specjalne kasety do pomiaru naciągów. Jedna jest to kaseta z taśmą, druga jest kasetą bez taśmy. Tą bez taśmy można tu spokojnie zastosować. Ta z taśmą służy do pomiarów naciągów w magnetofonach z autorewersem. O ile oczywiście w instrukcji serwisowej będzie podane, ile ma być tutaj tego naciągu. Wygląda na to, że silnik do przewijania ma gigantyczne luzy na łożyskowaniu. Tragiczne to wszystko jest. Ok, najpierw to trzeba zrobić tutaj zdjęcie, gdzie on jest przyczepiony. Następnie dopiero go zdemontuję. Ok. Zdjęcie gotowe. Nie wygląda to ciekawie. Myślę, że jak go odlutuję i podam na niego zasilanie samo zewnętrzne, to będzie tak, że on zacznie kurgotać. No tak, tutaj to nie jest takie proste. Trzeba użyć innej techniki do rozlutowania. Jedno się da łatwo odczepić, z drugim jest troszeczkę gorzej. Nie wiem, na jakie napięcie jest ten silnik, ale tu mamy właśnie tą gumę, która się nadaje tylko i wyłącznie do wymiany. Ale tak chodzi, tak lata silnik. O, na pewno to słychać. Luz jest gigantyczny na boki. Ok, spróbuję podać mu tam zasilanie kilku voltów. Załóżmy, że będzie to 6,5 V. Pięknie pracuje. O, w ten sposób można sprawdzić, czy ma dobre łożyskowanie, machając nim. Super stan silnika. No to tak właśnie mniej więcej był taki dźwięk przewijania, które i tak nie przewijało. O. Będzie z tym dość sporo pracy. Szczególnie, żeby tą gumę wymienić na nową. Tutaj jest to przykręcane, ale żeby to odkręcić, to zanim to odkręcę, warto zrobić drobny, malutki pomiar wysokości montażu tego czpienia w stosunku do korpusu silnika.
12,9 mm i mamy tutaj 12,9 mm H wysokość. Teraz trzeba odkręcić ten mały element. Tu mamy klucze. Klucz sześciokątny, bardzo malutki. Zobaczymy jaki. Tak. O. Kluczyk 0,9. O, 0,9 sześciokątny. Teraz to można spakować do jednej torebki. Mamy tutaj dwie śrubki do silnika i ten wałek, w którym jest guma do wymiany, jest z kamieliną. Kompletnie nie nadaje się w ogóle do użycia. Zrobienie takiego elementu zajmie dużo czasu. I oczywiście tu mamy oś i bardzo małe łożysko. Grubość osi standardowo 2 mm. Silnik do rozmontowania, do wymiany. O, łożysko. W osi nie ma jednak luzu żadnego, jest idealny, ale jest rozklekotany na boki. Torebka z opisem silnik, a to na razie odstawiam. Kolejne działanie. Teraz zdemontuję silnik od napędu głównego. Też mamy luzy, trochę mniejsze jak w tym poprzednim silniku. Jeszcze zrobię zdjęcia, jak jest wyprowadzony kabelek, w którą stronę, żeby go nie obrócić, bo prawdopodobnie będzie tam 6 otworów na śrubki i demontaż. Oczywiście trzeba będzie jeszcze odlutować przewody od zasilania tego silnika. Silnik ma pewnie pierścień Tahoe zamontowany. Ok. Gotowe. I mamy tutaj dokładnie od pierścienia magnetycznego 2 przewody impulsatora i 2 zasilające. I teraz jeszcze to trzeba odlutować, tak żeby silnik wyjąć i oddzielić od reszty elektroniki. Tu mamy 2 kondensatory Matsushita. Te fioletowe kondensatory są bardzo wredne. Jak będziecie mieli jakieś tego typu kondensatory w sprzęcie, to od razu proszę je wyrzucić i założyć nowe. Tu analogicznie chodzi na boki, ale nie tak głośno jak ten od przewijania. Zdjęcie kolejne i demontaż silnika głównego od napędu. Dobrze, to teraz w takim razie zasilimy ten silnik i zobaczymy, jaki będzie efekt. A może nie będzie efektu dźwiękowego w ogóle, aby nie było. To samo. Do remontu. Dotkniemy. Cisza. No. Dostałem pod moimi filmami na YouTubie już kilka komentarzy, że nigdy nie spotkałem się z uszkodzonymi łożyskami silnika. Nigdy nie wymieniałem łożysk w silnikach do napędu płyty od odtwarzaczy CD. I tak dalej, i tak dalej. No, nie dziwię się, jeżeli takie coś jest niewymieniane. W tym przypadku wpływa to gigantycznie w magnetofonach na nierównomierność obrotów. W gramofonach analogicznie. W odtwarzaczach CD również, ale na tak zwany jitter, czyli błędy zegara. No i tak się właśnie kończy często serwis, tak zwany szybki serwis, który polega na wymianie pasków i później mamy ofertę magnetofonu po serwisie. Jest wyczyszczony pięknie, ładnie, wymienione paski i co się dzieje? Magnetofon po takim serwisie praktycznie nie nadaje się do użycia. Fajny efekt, prawda? Jeżeli taki silnik pracuje zamontowany w mechanizmie i jest obciążony poprzez naciąg paska, on pracuje cicho. Przyjmijmy, że pracuje cicho, bo zdarzają się takie, które pracują głośno, co już wcześniej Państwo zauważyliście, na bazie tego silnika. Włączam przewijanie i jest jeden wielki hurgot. Tak to się mniej więcej kończy. Teraz tutaj analogicznie można zmierzyć wysokość tego trzpienia od korpusu.
20,2 mm i opisujemy 20,2. I coś tu nie poszło. Zróbmy tutaj 20,2 mm wysokość. I to również tutaj zrobię zdjęcie, ponieważ to jeszcze będzie trochę myte z brudu, więc może się zdarzyć, że ten napis się zmyje w jednym i w drugim silniku, tak żeby to utrwalić. Zdjęcia z telefonu zgrywam jeszcze na dysk komputera, także mam je zachowane na dwóch nośnikach. I jeszcze trzeba odkręcić tą tutaj beczułkę. Beczułka jest przykręcona na wkręt z nacięciem płaskim. Operacja się powiodła. Pacjent żyje. To jest oczywiście do czyszczenia, bo jest oblepione brudem z paska. Ośka silnika. I tu mamy bardzo duży problem. Ośka silnika 2,5 mm. Niestandardowa bardzo ośka. Dlatego, że standardowa ośka to jest 2 i 3 mm. Natomiast 2,5 niestety takiego łożyska nie posiadam. Będę musiał takie łożysko zrobić. 2,5 to nie jest żaden standard niestety. Możemy również jeszcze od razu zajrzeć do wnętrza tego silnika. Silnik jest bardzo przyjazny moim zdaniem do remontu, dlatego że nie jest tak jak w tym przypadku zagniatany. Jest skręcany na 3 śrubki. Odkręcając te 3 śrubki można ten silnik wymontować i go wyczyścić. Tu jest jeszcze taka blasa transformatorowa, antymagnetyczna, zabezpieczająca. Od górnej części silnika mamy szczotki, a od tej części mamy ten system Tacho. Może się zdarzyć w tej sytuacji, że to nie będzie taka zwykła panewka w postaci walca, ale szacuję, że będzie to kula. Jeżeli będzie to kula, no to mamy bardzo duży problem z wykonaniem tego elementu. Już raz robiłem taką kulę i mi się nawet udało. Gdzieś kiedyś na którymś filmie pokazywałem właśnie takie coś bardzo, bardzo maleńkiego, co było wykonane. Jeszcze gdzieś tutaj niedawno w torebce jakieś się to u mnie na warsztacie znajdowało. Tu będzie zestaw do silnika numer 1 i zestaw do silnika numer 2.